Cześć! W tym filmie przedstawię Wam, jak przygotować się do jazdy, jakie najczęściej błędy popełniacie w tym przygotowaniu. Chciałbym, żebyście pamiętali, że nie macie limitu czasowego na wykonanie tej części zadania i że zadanie ma być wykonane zgodnie z kryteriami z rozporządzenia, także wkleimy sobie w trakcie wykonywania danego elementu, co mówią te kryteria. Zapraszam do oglądania. Przygotowanie do jazdy rozpoczynamy od ustawienia fotela i tutaj najpierw powinniście wyregulować wysokość. Ważne jest, żebyście mieli przestrzeń pomiędzy czubkiem Waszej głowy a podsufitką i dobrą widoczność przez szyby. Tu widzicie dźwignię, która jest wykorzystywana do podniesienia i obniżenia wysokości siedziska. Następnie ustawiamy odległość siedziska od pedałów i tutaj bardzo ważne jest, żebyście wcisnęli do końca pedał sprzęgła i ustawili odległość tak, żeby Wasza noga nie była wyprostowana. Musicie mieć delikatne zgięcie w kolanie. Oczywiście musi to być pozycja dla Was wygodna przy wciskaniu i wypuszczaniu pedału sprzęgła, przy hamowaniu czy przy przyspieszaniu. Ustawiając kąt oparcia, zwróćcie uwagę, żeby nie leżeć w tym fotelu i żebyście nie byli zbyt blisko kierownicy. Macie ustawić oparcie tak, żeby trzymając ręce symetrycznie na kierownicy, mieć je zgięte w łokciach. Oczywiście mamy też możliwość ustawienia kierownicy. Zadbajcie o to, żebyście mieli dobrą widoczność na zegary i żeby gdzieś nie obijało Wam się o nogi. Kolejnym elementem, który wymaga Waszego ustawienia, jest zagłówek. Jest on niezwykle ważny dla Waszego bezpieczeństwa w razie kolizji, wypadku. I tutaj musicie wyregulować go tak, jak mówi zapis tutaj na dole, ma być ustawiony blisko za głową, na wysokości głowy. Widzicie, który przycisk wykorzystujecie do tej regulacji. Ustawmy teraz lusterka. Zaczynamy od lusterka wstecznego. Tutaj kierowca musi widzieć wszystko, co się dzieje przez tylną szybę za pojazdem, czyli ustawcie tak, żebyście widzieli maksymalną przestrzeń przez tylną szybę za pojazdem. Chcąc ustawić lusterka zewnętrzne, musicie przekręcić kluczyk w stacyjce i po lewej stronie znajdziecie mechanizm, który jest wykorzystywany do ustawiania lusterek zewnętrznych. Zmieniamy najpierw pozycję adekwatnie do strony, którą chcemy ustawiać. Zacznijmy od lewej strony. Lewe lusterko macie ustawić tak, żebyście widzieli w nim lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem. Często macie jakieś punkty charakterystyczne, jak to ustawiacie. Można oczywiście wykorzystać klamkę przednich drzwi, ustawić ją w narożniku, no ale też zobaczcie, tutaj na filmie widzicie poprawne ustawienie. Przełączamy się na prawe lusterko, no i to samo. Widzimy prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem. Lusterko ma być tak przygotowane, żebyście mieli swobodę przy obserwacji, przy zmianie pasa ruchu w ruchu drogowym. Jeżeli macie potrzebę obserwować niżej, co się dzieje obok pojazdu, to wystarczy się wychylić w fotelu. Kolejna czynność to zapięcie pasów bezpieczeństwa. Zadbajcie o to, żeby płasko przylegały do ciała, żeby odcinek biodrowy opinał biodra jak najniżej w stosunku do brzucha. Odcinek piersiowy ma być tak ustawiony, żeby przebiegał nad środkiem barku. Teraz zasymulujemy nieprawidłowo zapięty pas. Pamiętajcie, że przy tym zadaniu nie macie limitu czasu, więc nie spieszcie się. Dokładnie wykonajcie wszystkie elementy, tak żebyście mogli przejść do wykonania kolejnych zadań, no i żebyście byli przede wszystkim bezpieczni w trakcie jazdy. To zadanie egzaminacyjne kończymy upewnieniem się, że drzwi pojazdu są zamknięte i w prosty sposób możecie zerknąć na deskę rozdzielczą i zlokalizować ewentualnie czerwoną kontrolkę informującą o tym, że drzwi są otwarte. Pamiętajcie, że jeżeli nie zrealizujecie któregokolwiek tutaj z tych wypisanych elementów, nie będziecie mogli przejść do zadania drugiego. Egzaminator poinformuje Was o tym, że zadanie jest wykonane nieprawidłowo, no i będzie druga próba. Na ekranie macie przedstawione teraz najczęściej popełniane błędy przy tym zadaniu i kolejno jest to nieprawidłowe ustawienie lusterek, lusterka ustawione zbyt nisko na linię, nieupewnienie się o zamkniętych drzwiach pojazdu, nieprawidłowo ustawiony zagłówek bądź w ogóle nieregulowany zagłówek
i niezapięte pasy bezpieczeństwa. Także tutaj powinniście przede wszystkim przyjrzeć się tym elementom przy przygotowaniu się do jazdy. Na dzisiaj to koniec. Mam nadzieję, że teraz nie pominiecie żadnego z tych istotnych elementów dla waszego bezpieczeństwa w trakcie jazdy i pamiętajcie, że jeżeli nie zrealizujecie któregoś z tych elementów, które przedstawiliśmy, albo będą zrealizowane niezgodnie z kryteriami oceny, to egzaminator nie pozwoli wam przejść do drugiego zadania, czyli ruszania z miejsca i jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu. Tak, będziecie musieli powtórzyć. Jeżeli znowu zrobicie błąd, no to niestety wynik będzie negatywny. Zapraszam do oglądania pozostałych filmów na kanale i do zobaczenia niebawem.